Państwa, witam i pozdrawiam w programie mówionym, interwencyjnym. Nie na gorąco, tylko już bardziej na chłodno, dzień później. No wczoraj, co tak by człowiek gadał, dzisiaj można porozmawiać o tym, co się wydarzyło tylko, bo to Was ciekawi na pewno. Jestem akurat człowiekiem, tak się składa, który to trochę widział. Więc co, no, piszemy domenową sytuację. No i się porozmawia o tym troszeczkę, no bo to jest sprawa ciekawa, sprawa wyjątkowa i sprawa, której ludzie, którzy na nartach nie skaczą, mogą nie rozumieć tej sytuacji tak do końca, jak my rozumiemy, choć my też to tak nie całkowicie chyba. Co się wydarzyło, proszę pana? Ogólnie sytuacja wygląda tak, że lider Pucharu Świata, mistrz świata w lotach, Chyba głośniej musisz mówić, bo mikrofon tu może być słaby. Domen Prewc postawił właściwie narty w miejscu najbardziej niebezpiecznym, gdzie można postawić narty na całej skoczni. Szczególnie na skoczni zwierzom stawianie nart na stojąco na świeżym, powiedzmy, powietrzu jest szczególnie niebezpieczne. No ale tam nie wiało, no to powiedzmy to można wykluczyć, że nie był wiatr, ale on oparł narty o budkę kontroli kroku na górze. No i ta budka też była wątpliwej konstrukcji. To wszystko nie było takie tam zbytnio stabilne, nie było tam takiego miejsca, gdzie można byłoby te narty postawić i pójść do kontroli. No i zawodnik normalnie powinien dać narty osobie, która tam pomaga przy tej kontroli. Kontroler mierzy mu tutaj wysokość kroku, no i następnie te narty zawodnik bierze od tej osoby, która pomaga, no i idzie na skok. No i tam zadziała się taka sytuacja, że on te narty położył w takim dosyć chwiejnym miejscu. Tam była plandeka, nie była ta konstrukcja do końca jakby do tego przystosowana. No i nie było tam tylko tej jednej osoby, która by trzymała te narty, tylko była osoba, która trzymała narty. Jedna osoba znowu, która miała parasolkę w ręku, druga z parasolką. Tam 3 osoby oprócz kontrolera stały na metrze kwadratowym. No i to było coś takiego, że nie mogę tego powiedzieć, że jestem na 100% pewny to, co widziałem, no bo wiecie, śnieg tam sypał, dmuchają dmuchawami, coś tam się znowu innego dzieje, ktoś wchodzi, wychodzi. No ale tam byłem tak zerknąć na górze, co się tam dzieje ciekawego, po prostu wyszedłem. No i była taka sytuacja, że no, Domen miał po prostu te narty oparte, on siedział na schodkach i tam było coś takiego, że on chciał wstać, ci z tymi parasolkami się do niego odwrócili, jakby, nie wiem, chcieli od niego, nie wiem, popatrzeć się na niego, podłożyć mu parasolkę, no i te narty wtedy zjechały. No to prawdopodobnie ktoś, robiąc jakiś krok do tyłu parasolką czy czymkolwiek, spowodował, że te narty z tej budki zjechały, no i wpadły na rozbieg, nie? No więc tak, no te budki rzeczywiście, jak się w ogóle do niej wchodzi, to ona też się często cała trzęsie, więc to jest taka sprawa i generalnie można dyskutować, czy powinien tam położyć te narty, czy nie. To jest moja prywatna opinia, że w zasadzie w teorii, no teraz pojawią się być może jakieś przepisy, które konkretnie restrykcyjnie powiedzą, co ma jak wyglądać, gdzie można kłaść narty, nie wiem, no na pewno całe skoki narciarskie się na tym nauczą, ale generalnie no organizator zawodów w teorii powinien zapewnić największy możliwy komfort i bezpieczeństwo dla zawodników, no BHP tak zwane tutaj też wchodzi. No i pytanie, czy to było zapewnione, czy nie. No chyba było, tylko ja też tak myślę, że ja bym nart o tę budkę nie oparł, ale Domen akurat oparł. No i stało się to, co się stało, ale ta budka była też trochę inna, bo czasem są budki, gdzie są takie uchwyty, które sprawiają, że ta narta nie zjedzie do boku. Tutaj tego akurat nie było. No i przez ten duży chaos, który tam był,
No, ten śnieg to też było rzeczywiście duże utrudnienie, bo to właśnie sprawiało, że było na górze głośno, nie było tak dobrze widać, ludzie w parasolkach, kapturach i tak dalej, nie słyszeli dobrze, co się dzieje, nie widzą. Ciężej jest kontrolować sytuację przy takim zamieszaniu, jak jest dużo osób, zwłaszcza jak Wicek powiedział, na metrze kwadratowym. Więc stało się to, co się stało i no teraz nie wiadomo, czy to wina Domena czy nie. W teorii postawił tam narty Więckiego, ale z drugiej strony to nie on zrzucił, bo on tego nie widział, prawda? On sobie siedział. No tak, wtedy. on sobie siedział wtedy, no. On był odwrócony, czy widział te narty jak lecą? No on siedział w stronę w dół skoczni, nie? No to bym powiedział, że on te narty raczej spuścił ze wzroku, nie? Aha. Bo wiesz, bo postawił te narty, siedział, no i on prawdopodobnie, bo on jeszcze nie wstał do kontroli, on chciał iść jakby wyjść do kontroli, no i narty wtedy jakby. No więc sytuacja tam była no, bardzo chaotyczna, zwłaszcza później co się działo też, to już było widać na obrazkach w telewizji, że no, kontroler Hubert Matis, tak się chyba nazywa, przyszedł do góry i powiedział 9999999, więc... No i zrobił to zgodnie z przepisami, nie? Nikt nie jakby, no wiadomo, że zawodnik został w jakiś sposób, nie tyle co pokrzywdzony, no ale przepisy są takie, że zawodnik odpowiada za swój sprzęt, nie? No to jeżeli ktoś by mu, nie wiem, na dole albo nie wiem, jechałby wyciągiem, tam akurat jest wyciąg taki, kabina jest jadąca po szynach, no ale nie wiem, przypuśćmy takie są na przykład w Zakopanym krzesełka normalne, no i daje się narty tak z boku. Już nieraz komuś na przykład narty stamtąd spadły, bo myślał, że jak ich nie będzie trzymał, no to one będą stały w miejscu, nie? No to tak jakby jechał wyciągiem i mu narty spadły z wyciągu, nie? No to teoretycznie no jak nie było tam udziału żadnych osób trzecich, no to jego wina, nie? No ale tu był. No ale tu był udział osób trzecich, ale też wiesz, ja na przykład nie jestem w stanie powiedzieć jednoznacznie, że czy jakby tam nikogo nie było, to czy nie wiem, czy ta plandeka nie była na tyle śliska, że on jakby wszedł do tej budki, to by się te narty stamtąd nie zjechały, nie? Tak mogłoby się też tak stać, że on te narty tam zostawił i wszedłby do tej budki, zatrząsłby budką, nie? I one by zjechały, nie? Ale no tam była taka sytuacja, że on siedział i jakby chciał wstać, a ci z tymi parasolkami się, wiesz, odwrócili i wtedy narty zjechały, nie? No to nie powiem do końca, czy ten gość to zrobił parasolką, czy przez to, że zrobił krok do tyłu, czy przez to, że nie wiem, lekko szturchnął coś, nie? Jakieś drganie nastąpiło, nie? Że te narty pojechały. Ale generalnie też, dlaczego tam oparł? A ja myślę, że po prostu, wiesz, no nie robi się tego, ale akurat stwierdził, że oprze, bo zapewne nie było miejsca, żeby te narty położyć na ziemi. No bo jak wychodzisz do góry, masz tam pełno tych ludzi, no to szukasz najlepszego, dogodnego miejsca, gdzie jest tego miejsca najwięcej i tam kładziesz. No. Więc on po prostu zobaczył, no dobra, przy budce jest wystarczająco miejsca, więc sobie oprę. Oparł, narty spadły. No i co? No i potem nastąpił chaos. No, Peter Slatnar wyjechał do góry, Lojze Petek chyba też wyjechał do góry z nartami, więc no, narty były tam 2-3 minuty za późno, po serii No chyba, tak, nie? no. Więc już było po ptokach, jak to się mówi. No i did not start, DNS przy nazwisku się pojawiło i potem też był chaos z Timim Zajcem, który, no Słowenia spadła na 8. miejsce. Dobrze, że się dostali do drugiej serii, bo mieli okazję dalej skakać. No i już siadał tam na belkę praktycznie. I taki chaos, nikt nie wiedział, co się dzieje, przedskoczkowie też nie. I to była ogólnie ciężka sytuacja, bo też na tej fali radiowej widocznie przy komunikacji gdzieś coś zawiodło i pewnie ktoś myślał, że to jest DSQ, dyskwalifikacja. A w dyskwalifikacji w tych nowych przepisach, jak ktoś dostanie
jeden zawodnik z drużyny dyskwalifikację, to cała drużyna jest dyskwalifikowana. Więc chyba o to poszło i dlatego Timiemu na początku powiedzieli, że skakać nie może. Timi wychodzi do góry tam do nas do poczekalni i za chwilę Hubert Matis biegnie i krzyczy: Timi, możesz skakać. No i też śmieszna trochę sytuacja, nikt tam nie wiedział za bardzo co się dzieje, ale ostatecznie Słowenia skoczyć mogła. No i co, czy wnioski z tego jakieś płyną? Na pewno wniosek jest taki, że było ciekawie i był to taki smaczek dodatkowy przy tych mistrzostwach świata w lotach, gdzie widziałem, że było sporo narzekań na to, jak ten konkurs indywidualny zwłaszcza wyglądał, jeśli chodzi o odległości i tak dalej. No ja tak dobrze się nie przyglądałem, bo ja tam byłem na robocie, nie wiem jak ty, ale no generalnie no, tak po prostu. Byłem tam i widziałem, że latają chłopaki. No natomiast tutaj... To no, ja bym powiedział, że to wszystko ogólnie staje się coraz to trudniej jest osiągać te odległości fajne. I tak nie było takich dalekich skoków. No wiesz, na przykład w ten drugi dzień, jak Domen skoczył 232 w pierwszej, to tam był sukces jakby odlecieć do 220 metra. No i tak jak na przykład powiedzmy, to już pomijam na przykład w naszym przypadku, jak chcesz uzyskać 200 metrów, nie? No to już pomijam, że na K200 skoczyć 200 to jest dużo trudniej niż na K125 skoczyć 125. To jest o wiele jakby większym no, osiągnięciem. 100 razy trudniejsze to jest. O wiele trudniejszym osiągnięciem jest skoczyć 200 na K200. Niezależnie z jakiej belki. Niezależnie z jakiej belki. Ale no i to też jak gdyby to co ja mówię, no to dowodzą temu skoki zawodników, że nie masz że masz dużo skoków poniżej punktu K, co się nie zdarza na skoczni dużej. Że najkrótszy na przykład skok, że ostatni zawodnik, no to nie wiem, skoczy 115 metrów, nie? Na K125, nie? No. A tutaj, no to ostatni zawodnik skoczy też 115 metrów, ale na K200. No tak, to prawda. No jak ja byłem pierwszy raz na lotach, to na początku osiągałem odległości godne skoczni K125. Nawet obojętnie jakiej belki, nie? Z lasu, no, dokładnie. No i w sumie potem przynajmniej z tej konkursowej, chociaż nie, też była różnica, bo po prostu skakałem. No ale też skakałem z belki konkursowej, takie odległości jak z belki konkursowej na skoczni 90-metrowej. Nie, z belki konkursowej na skoczni 120-metrowej. Tak, no, tak to wyglądało. Więc ciężka sprawa te loty, ale generalnie też Domenowi tam mocno obniżali, to też na życzenie nie tylko jury, ale trenera. No i akurat w przypadku Domena, jak dla mnie jest to zrozumiałe, no bo to wiemy co potrafi ten gość zrobić, no w Zakopanem 150 on skakać daleko potrafi, ale no to też jest zawsze ryzyko, jak skaczesz za hill size, no to nie jest takie hop-siup to tam wylądować. Tak przypuszczam, że jeszcze po długim locie. To jest najpiękniejsze oczywiście w skokach, w lotach narciarskich i konkursy powinno się wygrywać skokami za rozmiar skoczni, ale jakby tutaj było też na życzenie trenera, gdzieś tam pierwsza seria to trochę przesadzili z tymi belkami, za, nie wiem, 4 belki niżej chyba poszli i jakby tam nie odleciał jakoś. I on jeszcze im obniżył jedną. No i tak. 204 metry skoczył, no to ta jedna belka to nic nie dostał za to, nie? No, za tę jedną belkę, za te pozostałe dostał. No właśnie. No, bo reszta była jury. No ale cóż, no, mistrzostwa i po mistrzostwach. Mój filmik z tych mistrzostw vlogowy, to nie wiem, czy uda mi się za tydzień zmontować, bo jedziemy teraz do Polski. Jest poniedziałek, we wtorek skoczymy w Orlenach i jak już skoczymy w tych Orlenach, no to później następnego dnia jedziemy już na Willingen, ruszamy, więc może być ciężko z montażem. No i cóż, będziemy widzieć co się dzieje dalej, będę informował, ale tutaj chciałem wam takie podsumowanie zrobić tego co się działo, żebyście wiedzieli, zwłaszcza, że mam człowieka, który widział tę sytuację na własne oczy. No i jakby żebyście wiedzieli co się dzieje. Cała prawda, proszę państwa, tylko w Citroenie Berlingo. Może nie tylko, ale przede wszystkim w Citroenie Berlingo prawdę mówimy o tym co było, o tym jak było. Wydarzyło się tak jak się wydarzyło. No szkoda, sytuacja niejednoznaczna,
w zasadzie jakieś wyroki ferować tutaj, czy dobrze, czy niedobrze, to ciężko powiedzieć, natomiast też trzeba pamiętać, że to nie była do końca wina Domena, że to był udział tych osób trzecich, które sprawiły, że te narty zleciały. No bo też chodzi o to, że ten człowiek, który te narty gdzieś tam dotknął, no to on jak gdyby nie przypuszczał, że one tam są. No właśnie, tak jak mówiłem, kaptury, parasolki i tak dalej, no to Nie przypuszczał, że one tam są, bo każdy z zawodników przychodził z nartami i dawał je tej osobie, która miała pomagać przy kontroli i miała za zadanie przytrzymać narty zawodnika. No i Domen jako jedyny zawodnik nie zrobił tego, nie dał tych nart tej osobie, tylko sobie je tam postawił, chciał wejść, narty wziąć, nie? ale z drugiej strony przepisy nie mówią, że nie można tak zrobić. No tak. Też nie ma przepisu, który by o czymś takim mówił, więc to jest taka właśnie trudna sytuacja do oceny. Ocenę pozostawiamy Wam, drodzy widzowie. Napiszcie nam w komentarzu, co o tym wszystkim uważacie i czy dobrze Wam to wyjaśniliśmy. Mam nadzieję, że tak. No 16 minut, no i widzisz, troszeczkę się pogadało. Będziemy... Czy ja mogę rozmawiać dalej? Znaczy można rozmawiać w sumie o czym chcesz, jaki temat chcesz poruszyć. No, o tym, może jak przebiegały te nasze próby skakania. Nie, to nie, ja to opowiem w moim filmie, bo do tego, na to przyjdzie czas, bo to jest jakby osobny temat, więc osobne filmiki przygotuję Wam, postaram się przygotować dobrze zmontowany film. Mam nadzieję, że mi się to uda uczynić. Dziękujemy, pozdrawiamy, Do widzenia. cześć.